Dzień dobry, witam Państwa w trzeciej edycji cyklu Ekologicznie z PL. W trakcie naszych spotkań rozmawiamy z naukowcami z Politechniki Łódzkiej o ekologii. A dzisiaj mówić będziemy o samolotach, a dokładniej o sercu samolotu. Moim i Państwa gościem jest pan profesor Krzysztof Jóźwik, rektor Politechniki Łódzkiej. Dzień dobry, witam pięknie. Panie rektorze, lubi pan latać samolotami? Pewnie. A często pan lata? Chyba nie tak często, jak można by sobie wyobrażać, ale lubię, bo wtedy jest najfajniejszy czas do spania. Czyli pan wypoczywa, Oczywiście. latając. A był taki jakiś wyjątkowy lot, który zapisał się w pana pamięci na dłużej? A myślę, że były dwa takie. Pierwszy to wraz z dziekanem Wydziału Mechanicznego, panem profesorem Kubiakiem, lecieliśmy do Londynu i już nad Londynem, podchodząc do lądowania, pod nami, na pewnej różnicy poziomu oczywiście, przeleciał samolot. Chwilę później nasz samolot przechylił się, myślę, że o dobre 45 stopni na jedno skrzydło. Ale to był moment. Więc przerażenie u wszystkich. Oczywiście automatyka zadziałała i dość szybko został przywrócony do poziomego stanu, ale do samego lądowania i nawet po wyjściu na lotnisko, co niektórzy jeszcze mocno przeżywali. I drugi taki lot to chyba ze względu na warunki atmosferyczne lot z Vancouver też do Londynu, a gdzie kilkadziesiąt minut po starcie rozpoczęła się burza, która trwała 2 godziny i dość mocno samolotem rzucało. Też pewne przeżycia wśród pasażerów i kiedy wszystko się uspokoiło, zaserwowano obiad, posprzątano po obiedzie i w tym momencie rozpoczęła się druga burza, która również trwała ze 2 godziny. No i tego nie wszyscy już wytrzymali. Fajnie było oglądać, oczywiście w cudzysłowie, twarze wychodzących z tego samolotu, bo one od bladości do fioletu. No tak, czyli latanie samolotami dostarcza też pewnych dużych emocji czasami. Myślę, że niektórzy mieli szansę na to, żeby jeszcze większe emocje przeżyć. No, dla mnie skończyło się to na takich 2 małych. No tak, ale latanie samolotem, a właściwie lot samolotu wiąże się z emisją zanieczyszczeń, w szczególności dwutlenku węgla. Szacuje się, że rocznie to jest około 1 miliarda ton dwutlenku węgla. To bardzo dużo. Co prawda w przeliczeniu na pasażerokilometr ta emisja się zmniejsza, ale samolotów przybywa, więc całkowita emisja rośnie. Co możemy zrobić? Co w ogóle można zrobić? I czy można coś zrobić, żeby zmniejszyć tę emisję? Najprostszym rozwiązaniem jest nie latać. A to możliwe, żebyśmy nie latali? No to musimy zadać sobie to pytanie. To jest pytanie, czy jesteśmy w stanie zaakceptować zmniejszenie komfortu naszego życia i wiele innych takich bardzo trudnych pytań. Oczywiście odpowiedź jest raczej taka, że ze względu na tempo życia i na wszystkie inne obszary, które nas otaczają, jak również chęć wypoczynku i trochę zniesienie tych wszystkich granic, rozwój techniki, daje nam ten komfort, że możemy latać, możemy zwiedzać, możemy się szybko przemieszczać. Ci, którzy pracują, mogą szybciej załatwiać swoje sprawy związane z pracą, z robieniem nowych projektów, więc wyobrażenie mówi, że to raczej trudno, więc trzeba znaleźć inne możliwości. I te inne możliwości są. Co prawda długodystansowe samoloty, które w przeliczeniu na jednego pasażera tę emisję mają jednak mniejszą, w takich rozwiązaniach chyba by się nie sprawdziły. To dla rozwiązań takich bliskich w ramach Europy czy pomiędzy miastami myślę, że istnieje szansa i tego dotyczy projekt, który realizujemy. Jak zorganizować strukturę samolotu, jego wyposażenie i możliwości techniczne, żeby emitował mniej. No właśnie. Projekt, którym pan kieruje na Politechnice Łódzkiej, ma akronim HART, czyli serce, a sercem samolotu jest jego silnik. Co przewidujecie, co planujecie zmienić Państwo w silniku samolotu, żeby mniej spalał, czy był lepszy? A konsorcjum, które przygotowywało projekt, doszło do wniosku, że w ramach właśnie lotów pomiędzy miastami w Europie można by zafundować nam pewną hybrydę. I to jest pełne znaczenie, albo inaczej popularne zwane znaczenie tego, co tam ma być. Mianowicie dołożenie do klasycznego rozwiązania, ja nie wiem, czy silnik jest sercem, bo to trudno zdefiniować, ale na pewno silnik jest tym elementem, który powoduje, że samolot w ogóle leci, bo musi mieć napęd. Że silniki zostaną dołożone elektryczne.
a układ napędowy, czyli śmigło, które z tym silnikiem będzie związane, będzie jeszcze ukształtowane w taki sposób, aby wtedy, kiedy potrzeba dużo energii, czyli do startu, to będzie ten element, który będzie wspomagał, ta hybryda zostanie załączona i użycie energii elektrycznej dołoży tę energię, żeby wystartować, a wtedy, kiedy będzie lądował, wtedy, kiedy obniża wysokość i trzeba go wyhamować, czyli odebrać jego energię, to śmigło ma za zadanie przetworzyć tę energię na energię mechaniczną, która napędzać będzie silnik elektryczny, który w tym momencie stanie się generatorem. Czyli w trakcie takiej fazy lotu będziemy odbierać energię od samolotu. Jaki jest tego efekt? Bo to przecież o to chodzi. No po pierwsze zmniejszona emisja, a po drugie ukształtowanie tego śmigła ma nastąpić w taki sposób, ażeby zmniejszyć emisję hałasu. Samoloty są jednak uciążliwe. One są fantastyczne, bo podróżujemy. Ja mówiłem, że śpię w samolocie, ale jestem w środku, on jest wyciszony, a więc to nie przeszkadza. Natomiast zewnętrznie, wtedy, kiedy jest to największe zużycie energii, albo wtedy, kiedy on pracuje na takim ciągu, który hamuje, on emituje dość znaczny hałas. Zastosowanie takiego rozwiązania, o którym mówiłem, zmniejszy poziom hałasu i to dość istotnie. Czyli takie podwójne, dwie korzyści. Jedna z punktu widzenia zmniejszenia spalania, druga, no właśnie, ograniczenie tego hałasu. Ale czy rozwiązania hybrydowe, o których pan profesor mówi, są już na rynku wprowadzane przez innych producentów, czy to jest coś zupełnie nowego? To konsorcjum to jest konsorcjum wielu producentów, którzy wspólnie postanowili przygotować założenia do takiego rozwiązania. No oczywistym jest, że jeżeli wszyscy, ci główni gracze nad tym pracują, są razem, to znaczy, że nie ma nikogo, który oferuje takie rozwiązanie już gotowe. Oczywiście są jeszcze firmy spoza Europy, które nie biorą udziału w tym projekcie jako projekcie horyzontowym, ale którzy być może pracują również nad takim rozwiązaniem. Taksówka napędzana silnikami elektrycznymi powietrzna znalazła rozwiązanie w kilku firmach na świecie i to jest też właśnie po to, aby po pierwsze zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, po drugie zwiększyć komfort, bo czasami lotnisko jest oddalone od centrum miasta znacznej odległości. Podróż samochodem czy pociągiem do centrum niekoniecznie musi być wygodna, zwłaszcza dla tych, którzy mają dużo pieniędzy. No stąd oferta, że elektryczny napęd wirników i taksówka, która wyląduje na dachu wieżowca, na lądowisku, który jest w okolicy miejsca spotkania. Na akronim nazwy projektu, którym pan kieruje, można spojrzeć nie tylko jak na heart, serce, ale troszkę inaczej. Z łącznikiem, czyli he-art, i wtedy nawiązywałby on do sztuki. Czy w tym projekcie można dostrzec jakąś sztukę? Cała technika jest sztuką, trochę inną, ale tworzenie konstrukcji sprężarki, kiedy spojrzy się na rysunek tejże sprężarki w przekroju, czy nawet taki trójwymiarowy, to jest coś pięknego. Więc rozwiązanie techniczne, które pozwoli na zupełnie inne zachowanie samolotu, które pozwoli na to, żeby oszczędzać energię, to jest rodzaj sztuki. To jest wytworzenie nowego dzieła, które ma nam wszystkim pomóc. Czyli praktyczne rozwiązania, ale także sztuka, także piękno. Dla mnie inżynieria jest pięknem, więc na pewno jest to sztuka. Jestem przekonany, że nie tylko dla pana profesora. W ramach projektu planują państwo zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazów o 30%. To jest moim zdaniem bardzo ambitny cel. Wierzę, że uda go się osiągnąć. Zastanawiam się, czy można pójść jeszcze dalej. Czy przy zachowaniu tego rodzaju napędu można osiągnąć istotnie lepsze wyniki, czy trzeba już będzie w przyszłości oczywiście zupełnie zmieniać napędy? Co pan sądzi o tym? Wyobraźnia moja i spojrzenie do tyłu, wstecz na historię mówi, że nie należy nigdy mówić nigdy. A więc dlaczego mówię nigdy? Jeżeli spojrzymy na książki Vernego, który mówił o pewnych wydarzeniach wtedy tak fantastycznych, tak niewyobrażalnych, że w ogóle oszalał. A to raptem się okazało, że pewne z jego propozycji spełniły się. Lot na Księżyc to jest już dzieło dokonane. Loty w ogóle w przestrzeń kosmiczną to oczywistość. No może nie oczywistość, ale fakt, którym mamy do czynienia na co dzień bez mała. A więc to nie jest tak, że nie można sobie wyobrazić, że będzie lepiej.
Jeżeli weźmiemy pod uwagę, kiedy następuje największa emisja, czyli przy starcie i przy lądowaniu, to z naszych szacunków wynika, że to założenie 30% jest założeniem, wydaje się, takim troszkę fantazyjnym, ale bezpiecznym, że to osiągniemy. Czy można coś innego? Pewnie, że tak. Oczywiście, że można. Jestem o tym przekonany. Póki co nie potrafimy skutecznie gromadzić energii, ale na pewno kiedyś ktoś się obudzi. Troszkę związane z lotnictwem. Z Alaski do Stanów Zjednoczonych transportowane jest dużo energii elektrycznej. Na powietrzną linią póki co dawniej to groziło tym, że w wyniku, tam jest dość dużo wilgoci i dość niskie temperatury, następowało oblodzenie. No, lód jest ciężki, w związku z tym te kable wiszące pomiędzy słupami zdarzało się, że pękały. Różne pomysły były, co z tym zrobić. Jeden z inżynierów obejrzał rysunki dzieci z przedszkola, które również, ze względu na to, że chociażby ich rodzice pracowali w tymże biznesie, były z tym problemem zapoznane. Jedno z dzieci narysowało duszka, który dmucha na linię wysokiego napięcia. Tenże inżynier skojarzył tego duszka ze strumieniem powietrza, który generuje wirnik główny helikoptera. I od tego czasu nad tymi drutami przelatują helikoptery, strącając bardzo pięknie te wytworzone sople lodu i ten ciężar, który na tym wisi, i linie stały się bezpieczne. Kiedyś niewyobrażalne, że takie coś może stać, a tak prymitywnie proste. Czyli pomysły dzieci są genialne w swej prostocie. Ale rzeczywiście, bo one są otwarte, one się nie boją. Tak, nie mają ograniczeń, to prawda. Panie profesorze, na koniec mam pytanie trochę osobiste, a mianowicie, tak jak pan powiedział, emisja zanieczyszczeń największa jest przy starcie, przy lądowaniu samolotu. To jest nie tylko z tego powodu jest uciążliwe lotnisko jako sąsiad tych, którzy mieszkają w jego pobliżu, ale jeszcze hałas dochodzi. Gdyby się okazało, że w najbliższej przyszłości gdzieś w sąsiedztwie, niedaleko pana domu miałoby powstać lotnisko, przeprowadziłby się pan ze względu na takiego sąsiada? Jeżeli byłyby samoloty, nad którym pracujemy, myślę, że nie byłoby problemu. A żeby uzasadnić bardziej, jak byłem mały, mój dziadek był kolejarzem, był zawiadowcą, w związku z tym przysługiwał mu tak zwany dom służbowy. Ten dom służbowy położony był bezpośrednio w sąsiedztwie linii Warszawa-Kraków, linii kolejowej. I bywając u moich dziadków, sypialnia znajdowała się najbliżej tego torowiska. Przyjeżdżający pociąg robi równie dużo hałasu. Okazuje się, że można się przyzwyczaić do tego hałasu, o ile on nie przekracza granicy bólu. I rozwiązanie, nad którym pracujemy, ma spowodować obniżenie hałasu, więc myślę, że w takiej sytuacji sąsiedztwo lotniska nie stanowiłoby dla mnie problemu. Pięknie panu dziękuję za rozmowę. Proszę państwa, naukowcy Politechniki Łódzkiej pracują nad tym, żeby samoloty były coraz bardziej ekologiczne. Trzymajmy za nich kciuki. Do zobaczenia. Do zobaczenia.